Na samym początku wielki historygos zauważa, że Polacy są szalenie wojowniczy. Też dlatego i dzicy, ponieważ żyją wśród wojowniczych i dzikich ludów. Brak ładu cywilizacyjnego, bezdroża, nic tam można powiedzieć nie ma, prócz pięknej przyrody i kobiet. Ciekawa sprawa. To, co Niemcy sądzili o Polakach, to Polacy zaczęli sądzić o Słowianach wschodnich. Szanowni Państwo, problem stereotypów polsko-niemieckich to bardzo szeroka sfera. Ja oczywiście w dzisiejszym wykładzie mogę tylko po prostu przedstawić najważniejsze rysy stereotypu niemieckiego dotyczącego Polaków i polskiego dotyczącego Niemców oraz będzie potrzebne też pokazanie, w jaki sposób kształtował się polski autostereotyp, ponieważ on jest związany z tym stereotypem Niemców na temat Polaków. Na początek jednak wypada powiedzieć kilka słów, czym jest w ogóle stereotyp. Otóż na ogół stereotypy są lekceważone. Twierdzi się, że to jest coś takiego niepoważnego, że być może czasami niektórzy uważają, że w stereotypie tkwi jakaś prawda, podobnie jak w legendzie. Nie? Mówimy, że jakaś tam cząstka prawdy tkwi w legendzie. Otóż dzisiejszy wykład pokaże, jaka jest prawda w stereotypie. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa jasne po niniejszym wykładzie. I też pokażę, że stereotypy to jest coś bardzo ważnego, bo one nie tylko jakby służą wypowiadaniu jakichś opinii, ale w gruncie rzeczy przekazywane z kulturą sprawiają, że ludzie myślą w określony sposób. Można powiedzieć, że nawet sterują myśleniem, naszym myśleniem. One związane są z kulturą. Natomiast bardzo trudno jest jakby przekroczyć granice własnej kultury i wypowiadać się obiektywnie o pewnych sprawach, również o sprawach dotyczących sąsiadów. Jeśli chodzi o kwestie współczesnych stereotypów, no to one są dosyć dobrze znane. Natomiast jeśli chodzi o średniowiecze, a taki jest mój temat, to podobnie jak inne kwestie średniowiecza, one nie są przeciętnemu Polakowi, myślę, że przeciętnemu Polakowi tak już bardzo znajome. Problem przedstawienia tych stereotypów średniowiecznych dotyczących Polaków zacznę od stwierdzenia, że niemiecki ogląd Polaków, również ten stereotypowy, związany był w ogóle ze słowiańszczyzną, z poglądem na temat Słowian i od tego trzeba zacząć. W ogóle Polaków od reszty Słowian zaczęto odróżniać stosunkowo późno. Dla Niemiec to jest dojrzałe średniowiecze, dla nas wprawdzie wczesne, ale XI wiek to już jest dojrzałe średniowiecze dla Niemiec. I zacznijmy od tych przykładów stereotypowego oglądu Słowian. Kilka przykładów pokażę Państwu. Taki pierwszy, chyba świetnie pokazujący, w jaki sposób autorzy średniowieczni konstruowali pewien stereotyp dotyczący Słowianina, zawarty został w takim żywocie świętego Szturma.
tekst nie był tłumaczony na polski, ale w tym środowisku niemieckim jest dobrze znany, ponieważ Sturm był pierwszym opatem i założycielem klasztoru w Fuldzie. Fulda położona jest dzisiaj w centralnej Bawarii, natomiast w czasach, w których żył Sturm, było to pogranicze bawarsko-słowiańskie. I otóż Sturm zawędrował w te okolice, żeby też wybrać miejsce na klasztor. I w pewnym momencie przy rzece Fulda, bo Fulda to jest nie tylko miasto dzisiaj, ale rzeka. I to rzeka jest, co naturalne, starsza jest niż klasztor i miasto. Spotkał, i tutaj cytuję z pamięci źródło, spotkał wielką grupę kąpiących się Słowian, nagich Słowian. I żywotopisarz zauważy, że na ten widok samo zwierzę, nie było podane rodzaju, ale domyślamy się, że jakiś koń, no, może mu przestraszył się, zadrżał na widok tych Słowian. I też późniejszy święty poczuł okropną woń bijącą od tych kąpiących się Słowian. Zauważmy, że święty człowiek wędruje, nie myjąc się przez całe długie dni, natomiast ludzie kąpiący się wydzielają nieprzyjemną woń. Dziwne to jest, ale dziwne jest z naszego punktu widzenia. Natomiast kiedy próbujemy spojrzeć na sytuację przez pryzmat średniowiecza, to jest to naturalne. Świętość pachnie. Mało tego, cywilizacja jest dobra, jest pachnąca. Natomiast dzikość jest smrodliwa, a poza tym ci Słowianie byli poganami. I następnie, gdy Słowianie zauważyli świętego, zaczęli chaotycznie tak jakby go atakować, znaczy tak podskubywać i tak dalej. Święty się przestraszył, że mogą go zaatakować, ale żywotopisarz dodaje, że interwencja boska sprawiła, że wyszedł cało święty Szturm z tej opresji. I koniec sekwencji jest mniej więcej taki, że i prócz w tych pustkowiach, to jest dokładnie tak napisane, nie spotkał żadnego człowieka prócz czy żywej istoty, prócz dzikich bestii i zwierząt, których tam jest mnóstwo, i wielkich drzew i rozległych lasów. Koniec cytatu. Zauważmy, jak z punktu widzenia żyjącego u schyłku VIII wieku autora wygląda pogranicze słowiańskie. Nie ma tam ludzi. Ci Słowianie w zasadzie nie wiadomo, czym są. Może takimi półludźmi. Natomiast przyroda tego kraju jest bardzo atrakcyjna i obfituje w mnóstwo zwierzyny. I tego rodzaju kategorie, które tutaj zauważamy, a więc tak, marność ludzi, piękno przyrody i obfitość płodów tej przyrody, one się będą później powtarzać w takim stereotypowym oglądzie słowiańszczyzny. Może najbardziej drastyczny, to już taki robimy przeskok w czasie, żeby później przejść do spraw polskich, ale pozostajemy jeszcze w sferze słowiańskiej. To jest taki apel arcybiskupa magdeburskiego z roku 1108, Adalgota albo Adalgoza, różnie to imię jest odczytywane, kierowany do rycerstwa niemieckiego i w ogóle zachodnioeuropejskiego
żeby zmobilizować je do walki ze Słowianami połapskimi, konkretnie z Wieletami Lucicami, no i z Obodrytami. I otóż arcybiskup zauważa, że kraj ten jest obszarem niezwykle bujnej przyrody, mlekiem i miodem płynący, ale ludzie w nim żyjący są najgorsi. Przedstawia ich jako okrutników, którzy atakują chrześcijan, niszczą kościoły, mordują księży. Przy czym walczą w sposób tak chaotyczny, że rycerstwo niemieckie, które jest przyzwyczajone jakby do porządku, nie jest w stanie ich pokonać, bo to jest w zasadzie taka szatańska przewrotność po stronie owych pogan. I dalej hierarcha mówi, że dlaczego wy, Lotaryńczycy, Flamandowie, Nadreńczycy, nie mielibyście wziąć dla siebie, jesteście przecież zwycięzcami, powinniście wziąć dla siebie ten kraj, pokonać pogan i wziąć dla siebie ten kraj. Zauważmy, tutaj jest powtórka z pewnego takiego stereotypowego oglądu, który da się zauważyć w rocie świętego Szturma, więc chaos takiego kraju przyrodniczego, który no, ma po prostu marnych ludzi, złych, pogan, a nowym elementem jest to, że jest jakby nakazem boskim, żeby chrześcijanie ten kraj podbili i zagospodarowali. To jest oczywiście apel kierowany w okresie pierwszej fazy wypraw krzyżowych, przed właściwymi wyprawami krzyżowymi, także to była taka atmosfera owego czasu, ale jest też w tym apelu coś więcej. Coś, co wydaje się bardzo ważnym składnikiem takiej poczucia misji cywilizacji zachodnioeuropejskiej w tym czasie i nie tylko w tym, a mianowicie, że Europejczycy, chrześcijanie powinni wykraczać poza swój naturalny obszar na tereny pogańskie, dzikie i go jakby cywilizować. I to ma się podobać Bogu. Oczywiście do tych obszarów, które trzeba cywilizować, należała według nie tylko zresztą Adalgoza Słowiańszczyzna. No a jak w tym wszystkim sytuuje się Polska? Otóż najstarszym bodajże takim cząstkowym, w części tylko niemieckim spostrzeżeniem dotyczącym Polski są słowa zapisane w relacji Ibrahima ibn Jakuba. Pamiętamy, że ten żydowski podróżnik, być może też dyplomata, może trochę szpieg, w służbie Al-Hakama II, takiego kalifa Kordowy, zawitał koło roku 965 do Magdeburga. I powołując się na autorytet Hakona, króla rzymskiego, czyli Ottona, twierdzi, że na wschodzie jest taki kraj, w zasadzie na północy taki kraj, bardzo rozległy, kraj Meszko. Tutaj następuje znany powszechnie opis drużyny mieszkowej. Ja go nie będę cytował, bo to jakby nie należy do naszego tematu, ale ważna jest uwaga zapisana przez albo zapamiętana przez Ibrahima ibn Jakuba, to jest relacja w późniejszych tekstach. Nie wiadomo, czy taką pisaną relację w ogóle Ibrahim ibn Jakub zostawił. W każdym razie zauważa się, że ten kraj leży przy państwie Amazonek. I tutaj przez
dziesiątków lat badacze, czy w ogóle nawet kiedy zrodziła się taka krytyczna historiografia, badacze się zastanawiali, jak to Amazonki, rzeczywiście gdzieś nawet niektórzy odnajdywali na Mazowszu jakieś rzekome pozostałości państwa kobiecego. W istocie jednak, jak to wydaje mi się świetnie i przekonująco przedstawił profesor Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Żmudzki, chodzi o to, że w myśl poglądów owego czasu cywilizacja jest w ogóle męska. To jest władza mężczyzn, porządek, rozum, racjonalność miała być męska. Natomiast świat przyrodniczy dziki jest kobiecy i w tym kontekście, jeśli ujmujemy sprawę, to uwaga zapisana w relacji Ibrahima ibn Jakuba donosi, że kraj Mieszka jest na granicy cywilizacji. Ale można powiedzieć, wkrótce nastąpił chrzest i powinien kraj Mieszka, Polska, to jest nazwa zapisana około roku 1000 na Polonia, na monecie Bolesława Chrobrego, powinien się po tej części lepszej, męskiej cywilizacji znaleźć. Otóż do końca tak nie jest. Takim źródłem, które pokazuje, że ten proces jakby oswajania obszarów polskich przez komentatorów niemieckich, takim najstarszym tekstem, to są pewne komentarze w tak zwanych mirakulach, zebranych cudach świętego Henryka. Wprawdzie Henryk został dopiero w połowie XII wieku kanonizowany, ale jego żywoty są starsze i pewnie też tradycje świętości są starsze. Tam wiele o Polsce się nie mówi, w ogóle o Słowianach też, niewiele. Natomiast podkreśla się dwie rzeczy. Jeśli chodzi o Słowian, a mianowicie tych Słowian łużyckich, to twierdzi się, że jakby za łaską i za wstawiennictwem, czyli w ogóle działania świętego, ci Słowianie nawracali się. Uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Natomiast jeśli chodzi o obszary polskie, podkreśla się ten element przyrodniczy kraju, że on jest trudno osiągalny, ponieważ są bezdroża, wielkie połacie lasów i ten kraj jest jakby daleko. Czyli mamy ten element przyrodniczy znów, czyli można powiedzieć antycywilizacyjny, znów podkreślony w tych mirakulach świętego Henryka, ale mocniej i tak jakby i silniej i też w szerszej jakby palecie cech tego rodzaju charakter polski opisał wielki historiograf XII wieku Otto z Frysyngi. Był on między innymi autorem dzieła Czyny Fryderyka, czyli biografia Fryderyka Barbarossy. I on rozpoczął, nie skończył, bo zmarł w międzyczasie, ale tekst został zakończony przez jego ucznia, niejakiego Raewina. Opisał wyprawę do Polski 1157, cesarską wyprawę, mającą na celu restytucję Władysława Wygnańca. Bo Wygnaniec był krewnym cesarskim i jak wiadomo, ta wyprawa tego powrotu na tron Władysława Wygnańca nie zapewniła, ale dała asumpt do relacji Ottona z Frysyngi zakończonej przez Raewina. I otóż, co jest w tej relacji? Na samym początku wielki historiograf zauważa, że Polacy są szalenie wojowniczy. Też dlatego i dzicy, ponieważ żyją wśród wojowniczych i dzikich ludów.
I to barbarzyństwo, jak żelazo rdzewieje od zardzewiałego żelaza, również przenika od sąsiadów do Polaków. I że kraj jest jakby naturalnie broniony przez wielkie przestrzenie lasów. No, można podpowiedzieć, że podkreślanie wojowniczości przeciwnika to też jest eksponowanie wspaniałości i dzielności Fryderyka, że on w ogóle się odważył do takiej barbarii iść, by czynić sprawiedliwość. Bo tak to jest przedstawiane, że bracia, którzy nie mogli okiełznać swoich chęci do władzy i byli tacy awanturniczy, też przesiąknięci anarchią, wygnali prawowitego dziedzica kraju. Więc cesarz wszedł do tych obszarów dzikich, żeby przywrócić naturalny ład. Nie będziemy dalej relacjonować tej wyprawy Fryderyka, natomiast warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół. Otóż Otto z Frezyngii mówił, że Polacy są wojowniczy i dzicy, ale groźniejsi są jeszcze, i tutaj nie nazwał, ale ludzi mieszkający, nie nazwał jacy to ludzie, nie nazwał Pomorzan, ale ludzie mieszkający nad morzem. Czyli dla nas można powiedzieć Pomarzanie. Dla Ottona byli to w zasadzie Polacy, ale ponieważ ten kraj był położony na północy, było w nim niesłychanie zimno, do tego stopnia, tak zapisał historiograf, że ludzie tam nie mogli uprawiać roli. Więc żeby przeżyć, trudnili się polowaniem i rozbojem morskim. I byli na tyle dzicy, że potrafili uprawiać ludożerstwo. Tak postrzegał, to jest schyłek XII wieku, kraj od 200 lat chrześcijański, komentator z sąsiedniego kraju. I można powiedzieć, że powielał stereotyp. I zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest prawda w tym stereotypie. Wypadki ludożerstwa zdarzały się w całej Europie w sytuacji głodu, ale silne tabu kulturowe w zasadzie na całym świecie, nawet u najbardziej prymitywnych ludów, z wyjątkiem tych, którzy spożywali ciało ludzkie ze względów rytualnych, kanibalizm był zabroniony, a jednak stereotyp był na tyle silny, czy w ogóle pewnego rodzaju klisza teoriopoznawcza, bo stereotyp to jest jakby tylko stwierdzenie, natomiast klisza teoriopoznawcza to jest coś więcej. Coś, co każe szukać, interpretować niejasne fakty, żeby pasowały do pewnego schematu, który tkwi w kulturze. Opis Ottona z Frezyngii jest dla nas bardzo cenny, ponieważ daje jeszcze jeden element tej barbarii, a mianowicie zimno. Czyli mamy nie tylko zimno i zauważcie Państwo też jednocześnie bujność kraju. Paradoks, ale myślenie zideologizowane jest pełne paradoksów. Nie tylko jeśli chodzi o tego rodzaju stereotypowy ogląd. Pomorzan miało być dużo w zimnym kraju, więc na tyle dużo, że niepokoili oni sąsiadów, Skandynawów. Być może tutaj są echa tych rajdów pomorskich na Danię, Norwegię, jakoś utrwalone, ale to nie jest istotne. Najważniejsze, że autor nie widzi nie widzi tego, że zimno kraju nie powinno sprzyjać życiu wielu mnóstwa zwierząt, które mogły wyżywić tych agresywnych Pomorzan. W każdym razie
od tej pory to zimno i północne położenie jakby będzie się powtarzać w takich stereotypowych oglądach Polaków w zasadzie aż do XX wieku. W każdym razie Otto z Fryzyngi był jeszcze powściągliwy, jeśli chodzi o oceny Słowian i Polaków. Ale jest pewien autor krótkiej kroniki z XIII wieku, takiej kroniki dziwnej. Wtedy już pisano kroniki świata. To była taka moda. Kronika nazywa się Chronicon Imperatorum and Pontificum Bavaricum. To jest nazwa dana przez XIX-wiecznych wydawców wyjątków tego tekstu, czyli po polsku można by powiedzieć, że to jest kronika cesarzy i papieży bawarska. W gruncie rzeczy nie wiadomo, czy ona jest bawarska, ale nie jest to najistotniejsze. Najważniejsze, że na samym początku tekstu jego autor albo autorzy, sprawa nie jest do końca rozstrzygnięta, rysuje obraz rozprzestrzeniania się ludów na obszarze całego świata, który wtedy dla autorów europejskich składa się z trzech części: Europy, Afryki i Azji. Otóż znajdujemy tutaj dziwne stwierdzenie, dla nas dziwne, ale jak za chwilę powiem, dla autora racjonalne, że Słowianie wcale nie pochodzą z Europy. W ogóle Słowianie nie są synem Jafeta, bo wiecie Państwo, że te trzy kontynenty miały się łączyć z trzema synami Noego, a mianowicie Semem, Jafetem i Hamem. Ham najmłodszy miał wykpiwać ojca, gdy odkryto, że zjadł sfermentowane winogrona i one go po prostu oszołomiły i się obnażył. I ta reakcja Hama miała skłonić Jahwe do przeklęcia potomków Hama i odtąd mieli oni służyć potomkom Sema i Jafeta. Tutaj trzeba dodać, że potomkowie Hama mieli zamieszkiwać Afrykę, potomkowie Sema Azję, a potomkowie Jafeta Europę. I ten komentator bawarski, albo nie bawarski, ale na pewno niemiecki, zauważa, że Słowianie są potomkami Hama. I określa, że tak w zasadzie to oni chyba są Mauretańczykami. Sklawik jest Mauretanii. Dziwne to stwierdzenie, no bo przecież mieszkańcy nawet północnej Afryki mają inny typ antropologiczny niż Słowianie, ale pamiętajmy, że jeśli dla komendantora zideologizowanego prawda nie pasuje do rzeczywistości, do idei, do jego poglądu, to tym gorzej dla prawdy. Tak jest. Ludzie bardzo często nie widzą świata, tylko widzą to, co sobie wymyślili, albo co podpowiada im struktura, stereotyp podpowiadany przez kulturę. I otóż z Afryki ci Mauretanii, później określa ich, że to są Wandalowie, mieli wyruszyć na podbój Europy i wyprzeć najszlachetniejszych synów Jafeta, a mianowicie Germanów z obszarów, uwaga, nad Wołgę, nad Wołgą, Donem i środkowej Europie. To tam leżały przynależne Germanom obszary, z których zostali nieprawnie wyparci przez Afrykańczyków Słowian. Krótki tekst, ale bardzo znamienny. Łatwo sobie możemy uzmysłowić, że później ta myśl jakby, że te tereny dzisiejszej Polski, Ukrainy były Germanią, to oczywiście też jest rzymska. W tekstach rzymskich tak autorzy antyczni
postrzegali nieznaną im rzeczywistość. Jedyne, co mogą powiedzieć współcześni archeolodzy, to że rzeczywiście byli tam Germanie, oprócz wielu innych ludów. Natomiast dla komentatora XIII-wiecznego niemieckiego, jak też później pruskich XIX-wiecznych ideologii władzy, to był naturalny niemiecki Lebensraum, czyli przestrzeń do życia, bo przecież Germanie to Niemcy. Taką prostą zależność bardzo często zideologizowani i średniowieczni, i nowożytni komentatorzy niemieccy widzieli. No nic, wracamy do przeglądu stereotypów polsko-niemieckich i zakończymy na takim tekście kroniki krzyżackiej Piotr z Duisburga. Kronika jest bardzo cenna, zawiera mnóstwo szczegółów dotyczących założenia państwa krzyżackiego w Prusach i też tam są pokazani Polacy i można powiedzieć, że nie ma rozbudowanego stereotypu, że są takie krótkie komentarze, ale po zebraniu tych komentarzy okazuje się, że polscy rycerze nie walczą, są tchórzliwi. Oni tylko jakby prezentują się, że są tacy waleci, natomiast przy pierwszym zetknięciu z Prusami, czy tam z Litwinami, oni uciekali, zostawiali też krzyżaków. Nawet jak ich wspierali, zostawiali krzyżaków na polu walki, którzy przecież dzielnie stawiali opór poganom i ich zwyciężali. Tego rodzaju myśli się powtarzają. Jest jeszcze jeden ciekawy motyw, bardzo ważny, a mianowicie, że wartość jakby kraju polskiego nie polega na welecznych rycerzach, tylko że on dostarczał żywność krzyżakom i że ich leczono tam w pierwszym okresie zakładania państwa krzyżackiego. Zwłaszcza żona Konrada Mazowieckiego, Agafia, szczególnie mocno troszczyła się o rannych krzyżaków. I tutaj paradoksalnie mamy domknięty stereotyp. Zbierzmy sobie pewne takie kluczowe cechy oglądu niemieckiego Polski, czy w ogóle Słowiańszczyzny. A więc tak, przyrodniczość obszarów polskich przy jednoczesnym zimnie. Brak ładu cywilizacyjnego, bezdroża. Nic tam, można powiedzieć, nie ma, prócz pięknej przyrody i kobiet. Ciekawa sprawa. Ten wątek kobiecy będzie rozwijany. On się nie pojawił przypadkowo i w ogóle ten opis nie jest przypadkowy. On nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Podobnie jak Polska we wczesnym średniowieczu, tak samo wyglądała Saksonia. Przed pojawieniem się prawa niemieckiego, miast samorządowych, tam również nie było ładu. Nie było konserwacji dróg. Nie było porządku zabudowy przestrzennej. Ale tego komentatorzy niemieccy nie widzieli, bo to nie odpowiadało stereotypom. Stereotyp taki podstawowy oznacza, że my, ludzie cywilizowani, jesteśmy zorganizowani, porządni, mamy wszystko najlepsze i jesteśmy dzielni, walczymy otwarcie i zwyciężamy, bo takie jest nasze posłannictwo. To jest dane nam od Boga. Natomiast strona przeciwna jest barbarzyńska, brudna, pełna nieładu, przyrodnicza, ale ma coś ciekawego, ma ciekawy kraj, ma obfitujący w płody rolne kraj, no i kobiety. Piękne. I to jest stereotyp, który jest bardzo stary. Można powiedzieć, że indoeuropejski. O historii sięgającej
kilku tysięcy lat, być może nawet przed Chrystusem. Dlaczego tak jest? Otóż wszyscy doskonale znają ten chiński znaczek z yin i yang, z ciemną materią i białą materią. Pomysł nie jest chiński, to jest właśnie dualizm rzeczywistości, który był w właściwym myśleniu indoeuropejskiemu. Przypomnijmy sobie to tradycyjną religijność, na przykład perską, gdzie był Bóg jasności, Bóg ciemności, a świat ludzki jest na pograniczu. To tego rodzaju stereotypy, że cywilizowani ludzie są tacy męscy, racjonalni, rozumni i tak dalej, to jest właśnie ten świat, nie wiem, już nie pamiętam w tej chwili, czy yin czy yang. A z drugiej strony jest przyrodnicza, żelska, płodna, ale jakby do zagospodarowania. Skąd u Chińczyków? Przez Indoeuropejczyków oczywiście. To Harianie pojawili się jeszcze bodajże, nie wiem, z 500 lat przed Chrystusem i to te właściwości myślenia takiego podstawowej struktury świata przenieśli czy zostały przekazane tym ludom wschodnim i to zostało rozwinięte. Natomiast to nie jest dla nas istotne. Ważne jest to, że ta żeńskość Polski, ona się jakby przyjęła. To, że Niemcy tak uważali, no można powiedzieć, to jest coś oczywistego, skoro widzieli w tym obszarze jakby teren ekspansji. Oczywiście tę ekspansję nie trzeba generalizować, nie trzeba widzieć od razu przez pryzmat II wojny światowej, eksterminacji i tak dalej, bo to jest w ogóle, to są inne sprawy. Ale jakby obszar do zagospodarowania cywilizacyjnego. Już od wczesnego średniowiecza. No ale dlaczego Polacy przyjęli? A co świadczy o tym, że przyjęliśmy do swojej takiego zestawu autostereotypów? Otóż sięgnijmy do kadłubka, do pierwszego kronikarza Polaka. Bo Gal Anonim był cudzoziemcem. On też pewne rzeczy stereotypowe zawarł w swoim tekście, ale one tutaj nie są dla nas istotne, bo one jakby nie są specyficzne. Natomiast sam początek Kroniki Kadłubka jest wspaniały, jeśli chodzi o ilustrację stereotypu. Każdy może sobie przypomnieć historię Wandy. Prawda? Dlaczego Wandy? No bo od Wandalów. Czytając starożytnych, wiedziano, że na tych obszarach polskich byli Wandalowie. Być może ten pomysł, że Słowianie są Afrykańczykami, u tego Niemca, autora tekstu Kroniki Bawarskiej, cesarzy i papieży, właśnie wynikł z takiej reminiscencji tej wiedzy starożytnych, że na obszarach polskich mieszkali kiedyś Wandale. W każdym razie widział to kadłubek, no i tak określił, że Wandali Wanda. I on wierzył, że Polacy byli Wandalami i że Wandalowie byli Słowianami. Nawiasem mówiąc, Wandalowie nie widzieliby, że byli Germanami, jak wielu innych tych Germanów wschodnich. Ale to jest jakby inna sprawa. I teraz tak, jak Wanda postaciawia autostereotyp Polaków? Otóż tekst jest na ogół znany, ale traktowany jako niepoważna opowiastka. O, takie bajania dla dzieci. Ale proszę sobie uświadomić, że to jest pierwsza deklaracja historiozoficzna polskiego autora historycznego. Wincenty Kadłubek naprawdę nie wypisywał spraw nieważnych. To, co on przedstawił w opowieści o Wandzie, było odpowiedzią na to, czego uczył się w szkole. A mianowicie w szkołach na zachodzie Europy, w Leodium, czyli w Liège dzisiejszym, w Belgii, może w Paryżu, po prostu pokazywano mu teksty, w których stało, że
Słowianie są kobiecy, bo są barbarzyńcami, są dzicy. I on musiał coś z tym zrobić. Nie mógł odrzucić tej wiedzy, no to ta wiedza była z autorytetem Kościoła przekazywana. Poza tym łączyło się wiedza starożytnych też, bo tak jak Niemcy widzieli Słowian, tak Grecy widzieli na przykład Traków. Dokładnie takie same cechy. W ogóle ludy barbarzyńskie. Podobnie Rzymianie widzieli w ten sposób Germanów, jak w X-XII stuleciu naszej ery Niemcy opisywali Słowian. Dokładnie tak samo, jako zanarchizowanych barbarzyńców. Żeby to odwrócić, bo przecież Kadłubek był patriotą, wykorzystał inny motyw, również znany jeszcze w literaturze starożytnej, a mianowicie, że barbarzyńca może być szlachetny. Takiego szlachetnego dzikiego. Oczywiście on nie opisał tego wprost, ale określił mniej więcej tak. Być może jesteśmy przyrodniczy, być może mamy pewne cechy kobiece, ale jesteśmy szczerzy. Mamy fantazję, mamy serce i tak dalej, i tak dalej. I upostaciownieniem naszych tych dobrych cech tego świata przyrodniczego jest Wanda. Piękna Polka. I ona zapoczątkowała, nawiasem mówiąc, również w tych opisach niemieckich, taki motyw pięknej Polki. Do tego stopnia, tutaj już taka mała dygresja, że koło 1900 roku pruscy agitatorzy w księstwie poznańskim przestrzegali Niemców. Niemieccy osiedleńcy. Nie musicie się przejmować polskimi mężczyznami. Oni nie są godni uwagi. Ale jeśli chodzi o kobiety, to bądźcie ostrożni. Bo polskie kobiety są piękne, powabne, pełne wdzięku, omamią was i zanim się spostrzeżecie, będziecie z nimi w związku, urodzą się dzieci, które będą Polakami. I wy z czasem, ich czarem ogarnięci, zaczniecie myśleć po polsku. To jest autentyk. To jest autentyk. 1904, Ostmark. Przecież to jest dokładnie, zauważcie Państwo, to jest dokładnie to, oczywiście w innej formie, co jest przedstawione w opowieści o Wandzie. Bo przecież tyran lemański, czyli Niemiec alemański, to jest maniera szkolna z francuskiego, nazywał tego tyrana, zwabiony nie tylko tym, że Wanda była piękna, ale że kobieta była na tronie. No, trzeba ten tron zająć. Ale gdy spotkały się armie polska i niemiecka i Wanda pokazała się szeregom lemańskim, to tamci stwierdzili, że nie. Jest tak piękna, że to jest w ogóle cud, że to jest, byłoby sakrilegium, czyli łamaniem świętości walczyć przeciwko takiej kobiecie. I odmówili walki. I teraz ciekawą jest rzeczą, że wtedy tyran lemański jakby przeklął swój naród. Powiedział tak, że w porządku, ale od tej pory będziecie pod władaniem kobiet, wy Niemcy. No i popełnił samobójstwo. Ale ciekawe, jak w tym związku, ja ten taki symbol nie uruchomiłem tylko dla ubarwienia wykładu, ale żeby pokazać pewien taki związek tego czynnika męskiego i żeńskiego obecny w opowieści o Wandzie. Bo proszę sobie wyobrazić, że działanie tyrana lemańskiego sprawia, że i Wanda
nie może pozostać obojętna i też rzuca się do Wisły. W późniejszych opowieściach oczywiście było różnie to przedstawiane, ale jakby te dwa czynniki, męski i żeński, w tej opowieści działają i wpływają na siebie. Można powiedzieć, takim przesłaniem Kadłubka było, żeby te czynniki się szanowały. Można powiedzieć Polacy i Niemcy, wtedy obędzie się bez antycznej tragedii, ale jednak, jak historia pokazuje, bywało różnie. I teraz, jak już wiemy, że nasz autostereotyp ujął się pod siłą autorytetu nauczania, opartego też o struktury antyczne, to warto powiedzieć, że jakby Polacy chcieli sobie wynagrodzić tego rodzaju ustępstwo, że w stosunku do społeczeństw zachodnich uznali siebie rzeczywiście za mniej cywilizowanych, kobiecych i tak dalej, ale za to szczerych, obdarzonych fantazją, mających serce i tak dalej, i tak dalej. To, co dzisiejsze też czasami autostereotypy mówią. Ale to zadośćuczynienie było kierowane, za to ustępstwo było kierowane do społeczeństw, do sąsiadów wschodnich. Otóż zauważmy, to już tak na koniec krótko, że to, co Niemcy sądzili o Polakach, to Polacy zaczęli sądzić o Słowianach wschodnich. Że mają piękną przyrodę, świetną ziemię, to zresztą w przypadku Ukrainy jest prawdą, Białorusi niekoniecznie. Piękne kobiety, obszar do zagospodarowania jakby. Ale to jest tylko pogląd taki świecki, popularny. Bardziej poważne rzeczy związane są z polskimi autorami poważnymi, a mianowicie Kadłubkiem, autorem Kroniki Wielkopolskiej, Długoszem i innymi, którzy w większości będąc kapłanami Kościoła katolickiego ten obszar widzieli jako groźny, schizmatycki. I bo trzeba tutaj powiedzieć, że sfera kobieca przyrodnicza, ona jest groźna. To nie tak jak w tych opisach Pomorzan, to nie jest tak, że to jest łagodność. Wystarczy przywołać tutaj archetypiczne kobiety typu żona Popiela, Lady Macbeth i tak dalej. Kobiecość jak przyroda jest nieobliczalna. Tak to było postrzegane. I ta nieobliczalność może być szalenie niebezpieczna. I tutaj taki mit narodowy Bolesława Śmiałego jest związany. Wykreował to Kadłubek. Jeśli ktoś przeczyta uważnie kadłubkową relację konfliktu pomiędzy świętym Stanisławem, późniejszym biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa, a królem Śmiałym, to zauważy, że powodem szaleństwa króla było to, że za długo przebywał na Rusi. I można powiedzieć, dostał pomieszania zmysłu, bo to jest jakby inna sfera. No i zaczął różne tam rzeczy wyczyniać tutaj w kraju, biskup nie zdzierżył i w związku z tym poniósł śmierć męczeńską. Tyle Kadłubek, ale u późniejszych komentatorów to jest rozwijane. Najbardziej chyba ciekawy opis zawierają roczniki Długosza, a mianowicie pisze on, że tak długo przebywał w Kijowie, a kobiety, uwaga, kobiety są tam piękne, wysokie, zalotne i tak można powiedzieć, że zanurzył się w tej sferze seksualności, że zwykła miłość mu nie wystarczyła i zaczął popadać w grzech sodomii. Zauważcie Państwo, że tradycyjnie można powiedzieć, no kobiecość to jest seksualność. My wiemy, że rzeczywistość jest bardzo złożona i natomiast dla autorów tradycyjnych
Tak to było postrzegane. I tutaj mamy klucz, który łączy płodność ziemi z płodnością ludzi, z pięknością kobiet i to wszystko trzeba zagospodarować. W przypadku Niemców do zagospodarowania był obszar Polski. Oczywiście mówimy o ideologach. Tam zwykli Niemcy do XIX wieku, póki im Prusacy w szkołach tego do głów nie wkładali, niekoniecznie tak myśleli o swoich sąsiadach. Natomiast w przypadku Polski rekompensata była taka, że chcieliśmy tak kobieco postrzegać na przekór rzeczywistości, bo przecież ruskich wojowników chętnie widziano we wszystkich rozgrywkach władzy w Polsce, ale to nie było sprzeczne z postrzeganiem kraju jako właśnie takiego przyrodniczego, pełnego pięknych kobiet, który jest krajem do zagospodarowania. I tak na koniec można by podsumować, że zdawałoby się, że to są opowiastki mało, takie wydumane, mało ważne, ale przecież podświadomie one sterowały myśleniem ludzi. Wielu historyków ulegało właśnie takim stereotypowym wizjom i tak kategoryzowało ludzi. Zresztą nie tylko na pograniczu polsko-niemiecko-wschodnioeuropejskim. Udowodniono, jest wiele tekstów, które pokazują, że Anglicy tak samo postrzegali Celtów jak Niemcy Słowian. Niemcy podobnie postrzegali ludy romańskie, na przykład Włochów. Tak jak, może nie w takim stopniu, bo jednak tradycja Rzymu, ale było coś takiego w sytuacji konfliktu o Tyrol to się ujawniało. I te jakby popularne poglądy, popularne stereotypy, one też jakby kierowały do pewnego stopnia postępowaniem polityków. Nie wiem, czy nie kierują. I powoli oczywiście się to wszystko zmienia. Każdy widzi, jak Polska się rozwija i różnego rodzaju ankiety, badania międzynarodowych instytucji pokazują, że w Polsce potrafi być większy porządek niż w Niemczech, ale jednocześnie Niemcy wierzą, że w Polsce panuje do dzisiaj, że w Polsce panuje wielkie złodziejstwo, chociaż rzeczywistość pokazuje, że jednak częściej można portfel stracić w Niemczech niż w Polsce, albo na przykład we Włoszech. Ale pamiętajmy już tak na koniec, że i też nie dajmy się ideologom, powinniśmy mieć własny rozum, że dla ideologów różnej maści rzeczywistość nie jest istotna. Istotne jest ich wydumana misja, którą chcą ludzi omamić i tak przedstawić tą rzeczywistość, żeby czerpać z tych swoich wizji określone profity polityczne. Dziękuję Państwu za uwagę.